W mojej chłodni wisi wiele małych kawałków mięsa. To jakościowe mięso i pochodzi z dobrej hodowli. Wykonałem je na różne sposoby, a w filmie opowiadam jak. Zapraszam. Witam Was serdecznie. Paczuszka dzisiaj do mnie przyjechała i co prawda nie teraz, bo to już mocno ciemno za oknami. Przyjechała w ciągu dnia, ale nie miałem się kiedy nią zająć. Na szczęście mam chłodnię dużą, do której to mogę wrzucić i sobie spokojnie poczekało. W środku jest mięsko i to pochodzi z manufaktury Dobra, znanej też jako kurczak pastwiskowy.pl, ale tu nie kurczak jest w środku. W środku jest wieprzowina i nieraz pewnie w sklepie widzieliście. Wieprzowina zwykła, a obok wieprzowinka rasy puławskiej. No i tam było widać tę różnicę w cenie. Powiem Wam, że niestety jest większa, jeżeli ta wieprzowina rasy puławskiej pochodzi z ekologicznego gospodarstwa. No ale niekoniecznie od razu trzeba brać wszystko co najlepsze. Można sobie wybrać jakieś wybrane konkretne kawałeczki, bo ma się jakiś określony cel. W każdym bądź razie dobre mięsko z dobrego źródła. I na tym skończmy. Zobaczmy, co jest w środku. Właśnie, można wybrać jeden konkretny kawałek albo mnóstwo kawałeczków na spróbowanie. Tak jak jest to u mnie. Oczywiście z mnóstwem kawałeczków będzie mnóstwo roboty. Jak widzieliście, wiele różnych kawałków. Nawet nie będę wymieniał, co to jest, bo jest tego naprawdę sporo. Ale kilka rzeczy przetworzę. Przetworzę i pokażę, co z tego zrobię, zdam relację. I to, co będę robił, to będę przyprawiał minimalistycznie. Naprawdę, żeby tu nie wprowadzać żadnych dodatkowych smaków do mięsa, ponieważ chcę przekonać się, czy to mięsko pochodzące ze szlachetnej rasy świnki i jeszcze dodatkowo z ekologicznego gospodarstwa ma w sobie to coś, ten pierwotny smak, ten, którego już w przemysłowej hodowli dzisiaj znaleźć nie możemy. No dobra, dosyć gadania. Ja to muszę teraz wszystko rozpakować, posortować, poukładać po swojemu i zacznę coś robić, a relacje Wam z części tych prac zdam. Także do zobaczenia. Jeden z kawałków to golonka. Taka solidna, 2 kg. Nie będę tu się rozwodził nad sposobem jej zrobienia, bo powieliłem już sprawdzony przepis, który jest na filmie, a link macie w tej chwili na ekranie. Przyprawiam tylko samą solą kłodawską. Dokładnie obsypuję i nacieram z każdej strony. Potem wstawiam na 2 dni do lodówki. Źródłem tego mięsa, jak wspomniałem, jest manufaktura Dobra, a więc Tomasz Majda. Odwiedziłem jego gospodarstwo kurczak pastwiskowy i macie relacje na kanale. Manufaktura Dobra to jego drugie gospodarstwo, gdzie znajdują się zwierzęta inne niż drób i także są zachowane zasady ekologii. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, to wyszukajcie w internecie kurczak pastwiskowy lub manufaktura Dobra. Następnie zajmuję się słoninką. Naprawdę szkoda, że taka chuda była ta świnka. Nie miałem nic przeciwko grubszej słoninie. Tylko sól zwykła, kłodawska 25 g na kilogram i majeranek 1 łyżeczka. Sól wyciągnie trochę wilgoci ze słoniny. Układam w pudełku i wstawiam do lodówki na 3 doby. Ponownie sama sól zwykła 20-25 g na kilogram, tym razem z odrobiną cukru. Tutaj mam kawałek łopatki, polędwiczki i szynki. Obsypuję je solą z cukrem, a potem będę wędził na zimno. Przy tej okazji będziecie mogli się przekonać, czy wykonanie wędliny bez peklosoli to pewne kłopoty. A ja posłużę za przykład. Może to mój ostatni film. Teraz kawałek podgadla i kawałek karkówki. Tym razem oprócz soli i cukru dodam jeszcze łyżeczkę pieprzu. Wszystko wstawiam na 3 dni do lodówki, bo to małe kawałki.
Pierwsza oczywiście gotowa będzie golonka. Zacny, suty obiad. Pięknie opieczona, a mięsko w środku miękkie. A oto i moja reakcja w danej chwili. Tu jest tylko sama sól, ale mówię Wam, smakuje niesamowicie pysznie. Naprawdę bardzo dobrze. Sama sól, a smak jest przedni. Wracam do moich pojemniczków z pozostałymi kawałkami mięsa. Zaczynam od słoniny. Jak wspomniałem, słoninka trochę wilgoci puściła, ale nie uzupełniam soli. Wieszam słoninę na hakach i przenoszę do mojej chłodni. Te dwa wiszące kawałki boczku to pozostałość po filmie o smarowidłach boczkowych. Dojrzewają sobie. Tutaj mam dwa kawałki boczku. Też tylko sama sól i cukier. Zapakuję je w kolagenową folię i tak umieszczę w chłodni. Tak zapakowane będą wolniej wysychać. Używanie tylko soli zwykłej będzie miało oczywiście wpływ na walory estetyczne wykonywanych wędlin i mogą pojawić się przebarwienia. Teraz podgardle i karkówka. Nabijam na haki i wieszam w chłodnej spiżarni. Niech obsychają przed wędzeniem. Tak samo robię z kawałkiem łopatki i kawałkiem szynki oraz polędwiczką. Jak porządnie obeschną, przenoszę je do wędzarni. W chłodni mam teraz słoninkę i boczki, ale z czasem inne elementy też tutaj trafią. Kawałki mięsa już są w wędzarni i rozpoczynam wędzenie zimnym dymem, a ustawiona temperatura to 30 stopni. Wędzarnia robi swoje, pozostaje tylko czekać. Po 6 godzinach trochę koloru jest, ale jeszcze zdecydowanie za mało. Po 10 godzinach wygląda to lepiej. A tak wygląda w świetle dnia. Jak wspomniałem, wszystko teraz zawiesiłem w chłodni, a elementy nie mogą się stykać. W chłodni jest 10 stopni i cyrkulacja powietrza oraz wysoki poziom wilgotności. Ten poziom wilgotności zresztą nie służy słonince, dlatego ją wyjmuję i wieszam w zwykłej lodówce, gdzie jest chłodniej, ale zdecydowanie bardziej sucho. Czas płynie, a mięska w chłodni zaczynają pokrywać się szlachetną pleśnią i ciemnieją. Na spróbowanie tego kawałka mam wielką ochotę. Ale wcześniej rozpakuję jeszcze boczki z folii kolagenowej, bo też chcę podsuszyć ich powierzchnię. Pachną cudnie. Ostatni rzut oka na pozostałe mięska i zabieram kawałek łopatki do spróbowania.
Minęło 20 dni od czasu, kiedy to mięsko do mnie przyjechało i jest ten czas, kiedy mogę pierwsze kawałki rozkroić i spróbować. Jak wspomniałem, mięso z przedniego źródła. Ja to wykonałem wszystko w oparciu o sól zwykłą. Nie używałem soli pekrującej. To nie jest przetwarzane termicznie. To są wszystko procesy, zimne wędzenie, dojrzewanie i tak dalej. Nie znaczy, że Was zachęcam, bo mówiłem i będę mówił, że wędliny dojrzewające to jest takie pole działania, gdzie bez laboratorium nie jesteśmy w stanie mieć 100% pewności. Tym bardziej, że ja nie używałem soli pekrującej, a soli zwykłej. No ale to zobaczymy, skoro ja to zrobiłem i ja to teraz zjem i ten film się okaże, to znaczy się, że przeżyłem. A nie chcę, że tak powiem, mówić, że na 100% każdemu to się uda, bo tak nie jest. Bo tak nie jest. Trzeba mieć odpowiednie warunki, no i trochę wędlinek w życiu zrobić. Rozkroję. Zobaczę. To jest kawałek łopatki, to co mam tutaj. Lekko, jak widać, błyszczy, ale to mięsko, jak się kurczy, to wyciska z siebie taki delikatny tłuszczyk, który się potem tutaj na powierzchni znajduje. Przekroimy to na razie tak. Bardzo ładnie pachnie. No, dobre, bardzo dobre. Pokroiłem parę plasterków do zdjęcia, a teraz mogę już te plasterki skonsumować. Mięsko plastyczne, rozciągliwe, jak widać jest smakowite, pachnące i bez zbędnych przypraw. No tutaj można docenić smak samego mięsa. To już sprawa indywidualna. Czy macie ochotę, że ten smak zapłacić, czy nie, no bo zarówno ten rodzaj wieprzowiny jest droższy, a pochodzący jeszcze z ekologicznego źródła, to cena w dół nie idzie niestety. Pytanie, czy jakość i zdrowie mają cenę? Zapewne jakąś mają. Pytanie, gdzie jest ta granica, którą jesteśmy w stanie zapłacić. To tak smakuje i takiej ochoty nabrałem, że myślałem, że tylko ten kawałek spróbuję teraz, bo to chciałbym przeznaczyć na taki poczęstunek bardziej uroczysty, ale myślę, że się nie powstrzymam i jeszcze coś skoczę do piwnicy i coś pokroję, pokażę. Poczekajcie chwilę. Teraz coś bardziej tłustszego. Podgardle. Zaglądam do środka. To praktycznie sam tłuszczyk. To jeszcze troszeczkę powinno powisieć, ale już jest bardzo dobre. Kurde, nabieram ochoty na kolejny kawałek.
to będzie na koniec. Już poznajecie. Karkóweczka, prawda? Jak się cieszę, że miałem okazję tego spróbować. Bardzo dobre. No i zobaczymy, czy przeżyje. Być może jeszcze tam potem w przybitkach, przepraszam, być może coś tam jeszcze w przybitkach na końcu pokażę, jak będę rozkrajał inne rzeczy, ale nie jestem tego pewien. W każdym bądź razie żegnam się z Wami już teraz. Można zrobić z dobrego mięsa wędlinę oparte tylko o samą sól zwykłą. Niesie to oczywiście z sobą jakieś ryzyko, ale całe życie jest ryzykiem. Także da się, a to czy każdemu wyjdzie i czy zawsze wyjdzie, no niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno sól peklująca da lepsze zabezpieczenie i da większą pewność wykonania niż tak jak ja to zrobiłem w oparciu tylko o sól zwykłą z odrobiną cukru. Do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że się pojawią i ja spożycie tego mięsa bez soli peklującej przeżyję. Chyba nie trzeba tłumaczyć, co teraz kroję. A teraz kawałek szynki. I na koniec gwiazda każdej imprezy z dobrze schłodzonymi trunkami. Solona słonina z majerankiem. To prawdziwy rarytas dla smakoszy. Chcesz więcej filmów o wędlinach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.